Cześć, z tej strony Joe, a dzisiaj hulajnoga najpopularniejszej marki w Polsce ostatnich 3 lat, a dokładnie model Kukirin A1. Zapraszam. No dobra, zabieramy się za odpakowanie tego pudła, zobaczymy co tam siedzi w środku. O, ładowarka 2 A. Dawaj karton, to mój karton. No jakoś to wygląda. Gripy wygodne, fajne, tutaj kierunkowskazy są obok. Klamka chodzi lekko, stosunkowo lekko jak na linkę. Guziki mają fajny klik. Tutaj można zobaczyć ją z boku. Plastikowe obejmy tych wahaczy. No fajne logo. Duże miejsce do stania, podnóżek. Fajny w ogóle jest ten błotnik. O, nóżka jak standardowa. O, a tutaj fajny kotek. Odpalamy. Zobaczymy jak to wygląda, ten wyświetlacz. No, pokazuje co ma pokazywać. Najważniejsze, że się odpaliło. Światło stopu. Można zobaczyć jak działa. No jest git. Tutaj można zobaczyć jak to działa lampka. Tutaj logo podświetlane. Kierunkowskazy dosyć jasne. Spoko wyglądają. Z drugiej strony. Będzie was widać. Dobra. Top speed na podniesionym kole. 45, 46. Zakres skrętu dosyć duży. Dobra, mierzymy ją. 20 niecałe centymetrów z dołu, 21 z góry. Długość deku 52 cm i 13 podnóżka. Szerokość kierownicy, wysokość kierownicy 101 cm, szerokość 59-60. A tak wygląda lampka, jak się zgasi światło. No i coś tam daje. Może to jest 200 lumenów, może mniej. A tak wyglądają kierunkowskazy. No je zajebiście widać. No a tak światło stopu. Tak wygląda złożona. No i waży 26-25 kg, coś koło tego. A tutaj jest schowany port ładowania. Dosyć w dziwnym miejscu. No dobra, złożona. Także zrobimy sobie pierwszy przejazd. Zobaczymy co to tam jest takiego. Także zaczynamy. Pierwszy bieg. Tam pierwszy, od razu trzeci. Baterii 47V. To nie za dużo. No dobra, ruszamy. Lampka jest? Dobra, jadę. A więc tak, opowiem trochę o tym Kukirinie A1. A więc tak, silnik tutaj jaki jest, to jest 800W, piku NIBI 950, bateria 48V, 13 Ah, zawieszenie elastomerowe. Co prawda nie spodziewam się, żeby było takiej jakości jak w Dualtronach, ale to generalnie elastomery nie potrzebują zbyt dużo obsługi. Jak jeżdżę teraz po kostce, to jest, powiem wam szczerze, że wygodnie i nawet się ugina. Coś tam się ugina, nie jest źle. O, podjeżdżamy pod góreczkę. No daje radę, mimo że nie jest za dużo naładowana. Powiem wam tak, po odpakowaniu właściwie wystarczyło skręcić kierownicę i nic poza tym. Nic poza tym. I to jest tutaj bardzo fajna opcja, że nie trzeba właściwie po wyjęciu z pudełka od razu ona jest do jazdy.
Hamulce, o, brzytwa jak na linki. Generalnie one, powiem wam, że nawet lepsze są niż u mnie w Iglo. Takie mam przynajmniej pierwsze wrażenie. O, pięknie zaparkowali, kurwa, gamonie jebane. Jeżeli chodzi o to zawieszenie elastomerowe, to ono generalnie... A co tam się dzieje? No, bawią się gówniarze. Generalnie to zawieszenie dobrze wybiera te takie kostki. Tylko wiecie, ja jestem przyzwyczajony na jeżdżeniu w ogóle elastoramerami, bo mam te Dualtrony. Dla mnie to nie jest nic dziwnego. One dla mnie wybijają dobrze, pracują ok. Ja lubię zresztą taką troszeczkę bardziej sztywną opcję. Więc dla mnie jest to git. Natomiast ktoś, kto powiedzmy nie miał do czynienia z elastomerami, no to można powiedzieć, że tutaj takie zawieszenie jest dosyć twarde, jak takie siające, czy w czymś innym, co nie ma zawieszenia, aczkolwiek działa to zawieszenie tylko przy takich, że tak powiem, nie wiem, zjazdów z krawężników. Ale plusem tego zawieszenia jest to, że jak ktoś powiedzmy nie ogarnia za bardzo hulajnóg, to sobie po prostu może zawsze, to nie musi się jebać z tym w ogóle, że jest to opcja bezobsługowa. Czy jest jakieś błoto, czy szut, czy w coś wjedziecie, nie musicie tego czyścić, tak jak sprężyn, tego wszystkiego. Także jak ktoś powiedzmy, no nie wiem, kupuje taką hulajnogę, taką po prostu do miasta, żeby sobie pojeździć, to dla niego to będzie idealna opcja. Generalnie myślę, że po prostu ta hulajnoga jest właśnie dla takich osób, które po prostu, nie wiem, chcą sobie, albo inaczej. Ja bym ją wziął jako drugą hulajnogę, chociaż powiem szczerze, że te 13 amperów bateria, no to wzbudza we mnie takie troszeczkę mieszane uczucia, ale mniej więcej 40 km przy wadze 85 kg powinno się zrobić. Więc nie ma tragedii, więc to jest taka opcja bardziej do miasta. Ale, no nie wiem, jak ktoś jest mniejszy, krótszy, nie wiem, 50-60 kg waży, no to te 50 km plus, no jest realne, że zrobi. Oczywiście jadąc nie więcej niż 25 na godzinę przynajmniej. O, tak, wjedziemy pod górę. To jest generalnie taki szybki teścik. Pokażę wam, jak działa lampka. Tutaj sobie podjedziemy. Mamy ciemnicę. No powiem wam tak. Jak wjedziecie w las, to coś tam wam oświetli. No nie ma tragedii. Oczywiście lepiej dołożyć sobie, ale i tak jest lepsza niż w wielu innych hulajnogach. Zwłaszcza w tej cenie. Wyświetlacz pokazuje, co ma pokazywać. Prędkościomierz. Tutaj biegi, tutaj wolty. Bardzo fajne, że są wolty, bo te procenty, nawet u mnie w Dualtronie te procenty to są w ogóle ich dmuchał, bo one w ogóle nie sprawdzają się z rzeczywistością, z woltami. Baterii nie ma dużo, ale no coś tam mogę opowiedzieć o tych hulajnodze. Pierwsze wrażenie, powiem wam, że robi dobre, no to wiadomo, trochę to przypomina taką Nami Berni z tym rusztowaniem, ale no nie wiem, to jest jakaś stal chyba. Jakiś amelinium, chuj wie. Mógłbym porównać to do Joyorka Y6S, ale no nie wiem, tu mi się wydaje, że jest sztywniej. Przede wszystkim nie ma żadnych pisków i to też jest plus właśnie elastomerów. Zero pisków. Zero żadnych pisków, nie ma jakiegoś trzeszczenia, skrzypienia. Nie ma obciachu. Po prostu nie ma obciachu. Jedziecie i nic wam nie piszczy. No lampka, no coś tam świeci, no ale wiadomo, no. No nie kupuje się tej hulajnogi dla lampki. Hamulce, ostro dają. No zobaczmy ten trzeci bieg, ale zobaczcie. O baterii. Rusza. Idzie, coś tam idzie. 25. No, tylko przypominam, no to jest bardzo mało baterii. 30. 32. 33. 34. A 34 idzie, no ale tak jak mówię, baterii to nawet połowy nie ma, więc no weźcie to pod uwagę. Według specyfikacji ona powinna jechać około 40 na godzinę. W ogóle fajnie to logo świeci, w sumie zajebiście świeci. Dzwonek, najważniejsze, że będą ludzie reagować na niego. Opony z tego co przeczytałem są bezdętkowe, więc no fajnie, że dali.
bo jak coś Wam się stanie, to wpierdalacie slajma i jedziecie dalej. 10-calówki, kierunkowskazy, proszę bardzo. Widać bardzo dobrze. No, jest sztywno, ale to się wyrobi z czasem. Myślę, że na miasto to wystarczy, na offroady raczej nie, chociaż ja tam nie mam problemu, żeby wjechać, nie wiem, dualtronem w offroad, więc przy tych oponach bezdętkowych, jak napompujecie mniej, to możecie jechać nawet w offroad. I nie słuchałbym, że elastomer to już jest tragedia. To nie jest tragedia, bo ja jeżdżę, ja wiem, jeździłem też na lepszych zawieszeniu. Wiadomo. I to ma też plus taki, że jest bardzo zwinna ta hulajnoga na zakrętach. No czuć dynamikę w niej. Oczywiście jak na jeden silnik, bo to też weźcie pod uwagę. Wydaje mi się, że rusza żwawiej niż Joyer Y6, pomimo, że nie jest super jakoś naładowana. Czy to będzie lepsze od Kukirina G2? Trudno powiedzieć. Tam jest troszeczkę ta bateria większa o 2 A, ale ta hulajnoga jest stylowa. Tamta nie. Tamta to jest taki tańszy klon G4. Jeżeli komuś nie robi problemu 2 A, bo to tak naprawdę 2 A, no to ile to będzie kilometrów? 2 A no to jest około 15, nawet no 14-13% większa bateria w G2, więc czy tam w hulajnogach o podobnym pułapie, które mają te baterie 15, to jest około, mówię, do 15%. No jeżeli powiedzmy G2 robi 50 km na jednym naładowaniu, no to tutaj zrobicie ile? 6-7 km mniej? Pierwsze wrażenia, tak jak mówię, no, pozytywne, mega pozytywne. Tak jak mówię, no przydałaby się jednak ta większa bateria, ta 18. No to myślę, gdyby tu była 18, no to byłby to hit murowany i większość osób by wolało tą hulajnogę niż te G2, G2 Pro. Hamulce, zobaczmy jak hamulce zadziałają. O. Idzie, z górki 36, o matko, 38, ale to idzie. Ale to i teraz po hamulcach. O, no, powiedzmy, że przy prędkości wyższej te hamulce dobrze byłoby może je wyregulować. Ale to jest linka, tu nie ma co oczekiwać, nie ma tragedii. Od 1 do 10 daje takie 6-7. Gripy wygodne w miarę. Kurde, bez rękawiczek, a kleją naprawdę nieźle. Manetka gazu fajna, bo jest też gumowana, więc nie ześlizguje Wam się palec. No przejdziemy jeszcze po tej kostce. O. Słychać coś? No właśnie, nic nie słychać, bo to jest właśnie elastomer. Jedziecie po kostce, nie ma żadnego terkotania, żadnego piszczenia, ani nic z tych rzeczy, więc no jest git. Dobra, bierzmy jakąś ciemnię. Jeszcze fotę se pierdolne. No zobaczcie. Czyż nie ładnie ona wygląda? No ładnie wygląda. Bardzo ładnie wygląda nocem. Światło piękne. Logo zajebiste. O, nie ma tragedii z tym światłem. Mam wrażenie, że jest i tak lepszy niż na przykład w takim Teverunie Blade GT2. Jest szersze i większe. Więc nawet widzicie. Cena 200, coś takiego. 200, może z kuponami, może mniej. Ja otrzymałem ją od dobrego znajomego, żebym sobie po prostu przejechał się i zobaczył ją, zrobił unboxing. Nie jest niestety naładowana, więc dłużej nie pojedzie. Nie zrobimy tam jakiegoś super speed testu, czy na przykład, nie wiem, testu zasięgu, ale to jak mówię, 40 km przy wadze 80 kg powinniście zrobić tym, jadąc tak mniej więcej 25 na godzinę. To jest takie szybkie spojrzenie po prostu na Kukirinka 1. Zakres skrętu, jak widać, spory, więc nie trzeba nawet tego za bardzo przestawiać. Można się zmieścić na kawałku. O, przejedzie? Przejedzie. Myślę, że tutaj nie ma co więcej mówić. No, każdy, kto chce, to zobaczyć specyfikację. Nic nie piszcze, dobrze spasowane, nawet luzów nie ma. A tu pod raz skręcone. Także zajebista sprawa pod tym względem. Bardziej to u mnie chyba w dualtronie się gibie kierownica niż tutaj. Tylko tam to akurat to tak musi być. A tutaj no jest sztywna konstrukcja. Wiecie, też trudno powiedzieć, czy polecam. No bo jednak to, żeby coś polecić, to trzeba przyjechać na to, no nie wiem, z 500-1000 km minimum. Ja tak przynajmniej uważam.
w mojej ocenie po prostu jak na osobę, która no, jeździ na elastomerach i dualtronach, powiem Wam tak, ten elastomer nie jest zły, nie gubię zębów na szynach ani na niczym innym, jest bardzo zrywna, zapierdolę. Zrywna trochę jest jak na jednosilnikową, to fakt, ale jest bardzo taka zwinna. Tak jak mówię, no jest minus taki, że ta bateria no, mogłaby być większa i to jest niestety nie do przeskoczenia. Uważam, że to jest duża wada, aczkolwiek jeżeli ktoś, mówię, wystarczy komuś te 40 km przejechania na jednym ładowaniu, tyle realnie to jest w stanie zrobić, no to inne zalety mogą przysłonić po prostu tą wadę. Czy wolałbym G2? Trudno powiedzieć. G2 no to już mi się obyła z wyglądu. Powiedzmy tak, dla mnie ja wolałbym chyba ten model niż G2, ale jakbym miał wybierać jako pierwszą hulajnogę, no to chyba G2 no jednak wygrywa pod tym względem tej baterii. No, ma na pewno lepsze zawieszenie, no, w sensie no ma to zawieszenie. Swoją drogą niedługo będę testował Nami Berni, która mniej więcej, miałem powiedzieć, że przypomina tego A1, ale to raczej A1 przypomina Nami Berni. I będę robił właśnie ten taki teścik, porównanie do Thundera. Powiem więcej, lepiej mi się to stoi chyba niż na Iglo, który ma szerszy dek. Ale to głównie dlatego, że ten podnóżek z tyłu nie jest tak chamsko zadarta. W ogóle w Iglo to nie ma tego podnóżka, sam musiałem go kupić. Idzie. No idzie, coś tam idzie, no. Coś tam idzie. Ich po hamulce. No, hamulce jednak mogły być lepsze. Mogły być lepsze, ale nie są tragiczne. To jest linka, pamiętajcie. Także szału nie ma. Szału nie ma, jak jest linka, ale to jest 2100 zł, więc też nie ma co oczekiwać cudów. To musicie brać pod uwagę. Taki G4 kosztuje prawie drugie tyle. Też nie ma hydraulicznych hamulców. Za co płacicie? Za ten design zajebisty. No po prostu zajebisty jest ten design, trzeba przyznać. Za sztywną konstrukcję. Nic tu się nie piszczy, nie ma luzów. Za to płacicie, no. Ale za sam feeling jazdy powiem wam tak, 9 na 10. Gdyby te elastomery były bardziej miękkie, 10 na 10. Mówimy o takim feelingu oczywiście w tej przedziale cenowym i jednosilnikowej konstrukcji. Naprawdę jest fajny feeling jazdy. Podoba mi się. O, akurat chłopaki. Także jadę do chłopaków i dzięki za oglądanie. Do następnego. Trzymajcie się. Kochane lato z radiem już nie mogę, więc piszę. Poznałam go w pociągu, miał na imię chyba Krzysiek, lecz nie pamiętam dobrze, jakiej pociąg był relacji. Mam lat 18, a on wysiadł na jakiej stacji. Przystojny był jak Linda, więc po nocach szlocham. Pomóżcie mi go znaleźć, bo go kocham. Zocha, to już lato, to już lato. Słoneczniej serca biją i wakacyjna miłość. To już lato, to już lato i wakacyjna miłość. Ona była w Międzyzdrojach królową dyskoteki, a ja jestem dość nieśmiały.